Osobiście nie boję się bycia sam. Połowę swojego życia, będąc latarnikiem, przebywa się w osobności. W odosobnieniu od ludzi i ze samym sobą. Przez 7 miesięcy latarnik jest praktycznie sam, dlatego że miejsca, w których wybudowane są latarnie, zazwyczaj są to miejsca odosobnienia. Ta nuda jest też taką najgorszą rzeczą w tej robocie, że człowiek może zbłądzić. Trzeba ten zawód po prostu albo polubić, albo wiedzieć, że po prostu się do tego nadaje. Nazywam się Damian Łozicki, jestem latarnikiem. Po przejściu Armii Radzieckiej przez terytorium wcześniejsze niemieckie, teraźniejsze polskie, na latarni morskiej utworzono posterunek Marynarki Wojennej, który został obsadzony moim dziadkiem, ojcem mojej matki, Wojciechem Jagusiakiem. I on w latach 1945-48 pełnił tam służbę przez 3 lata. Dopiero w 1948 roku na etat latarnika przyszedł ojciec mojego ojca, Stefan Łozicki, który był latarnikiem do 1979 roku. W roku 1979 na stanowisko kierownika latarni wstąpił mój ojciec Romuald Łozicki. W 1990 kierownik latarni morskiej Stilo przyjął na etat latarnika moją mamę Weronikę Łozicką. No i ja po śmierci taty w 2012 roku objąłem też stanowisko latarnika, pracując przez 8 lat jeszcze razem z mamą jako moją przełożoną. Praca latarnika jest pracą zmianową. Dzienna zmiana wynosi od 8 do 12 godzin. Druga część pracy to jest pracą w godzinach nocnych i jest ona zawsze 12-godzinną zmianą. Zaczyna się ona o godzinie 19 i kończy o 7 rano. A kiedyś było tak, że latarnik przychodził na dobę i jeżeli go zmiennik nie przyszedł, bo osłabł bądź coś tam, no to on musiał drugą dobę smarować. I wtedy rodzina przyjeżdżała i dowoziła mu jedzenie, papierosy i takie tam inne rzeczy. Dziadkowi pamiętam, że zawsze babcia tam, czy tam ojciec, czy tam któraś z ciotek, to zawoziły mu właśnie jedzenie, progan plus papierosy. Wiadomo, pić nie wolno było na latarni. Nie? Praca latarnika polega głównie na obsługiwaniu urządzeń wytwarzających prąd typu agregat prądotwórczy oraz na kontroli urządzeń nawigacyjnych, które w godzinach nocnych po zachodzie słońca pracują w służbie morskiej. W 2019 roku posiadamy lampy LEDowe, które są bardzo oszczędne. Minusem jest niestety brak smug, które wytwarzały stare szafy z światłami. Nie są już tak szerokie, są po prostu wąskie i nie ma tej romantyki już. Światło latarni morskiej Stilo widoczne jest dla statków z odległości 23,5 mili morskiej. To jest 43 km 522 metry w przeliczeniu. Latarnia jest latarnią, która nie oświetla terenów, na którym stoi latarnia i budynek latarnika, tylko świeci w kierunku statków. Natomiast wokół tego budynku i dojeżdżając do swojego miejsca pracy jest bardzo ciemno i bardzo cicho. I to może powodować, że człowiek czuje się przygnębiony i odczuwać stres związany ze strachem. Cisza, która tam mnie otacza, też na tą chwilę nie jest dla mnie problemem, natomiast na początku musiałem się do tego przyzwyczaić, bo słyszałem po prostu bardzo dużo różnych innych dźwięków, które dawały takie zastanowienie się przez moment, czy to jest normalny ten dźwięk. Mam 2 dzieci, 13-letnią córkę i 19-letniego syna.
Niestety, podobnie jak ja w ich wieku, nie myślałem, że będę tutaj latarnikiem. Kształciłem się w innych zawodach. Moje dzieci podobnie. Syn uczy się w szkole hotelarskiej, córka jest jeszcze w podstawówce. I z tego co wiem, to raczej na dzień dzisiejszy nie interesuje ich praca jako latarnik. Jestem dobrej nadziei, że jednak któreś z moich dzieci będzie chciało podjąć tę pracę za mnie. Myślę, że ludzie morza najbardziej sobie zdają sprawę z tego, kim jest latarnik i latarnia morska. Latarnie są i będą ze względów głównie bezpieczeństwa żeglugi morskiej lub na mniejszych akwenach.